Cześć, z tej strony Kasia. Cześć, z tej strony Alicja. Znamy się od ponad 20 lat, ale czujemy, że spotkałyśmy się na nowo, Z naszych rozmów narodził się podcast Rozmowy z duszą. w którym rozmawia dusza z duszą. O duszy dla duszy. Opowiadamy o naszej drodze do poznania siebie, zrzucając iluzje nagromadzone przez większość naszego życia. Jeśli szukasz szczerości i autentyczności, to czekałyśmy właśnie na Ciebie. Chodź, wsłuchaj się w siebie. Jest tak dużo do odkrycia. Cześć duszo. Dzień dobry. Dzisiaj kontynuujemy temat Human Design i jeśli, piękna duszo, słuchasz nas po raz pierwszy, to odsyłamy Ciebie do odcinka Human Design część pierwsza, ponieważ tutaj od razu przechodzimy do dalszej części, a skończyłyśmy na Kolumnach. właśnie i od razu moje pytanie, co te kolumny w sobie zawierają? W każdej kolumnie zobaczymy Słońce, Księżyc i planety i widzimy przy nich liczby. I te liczby to są nasze bramy w Human Design i każda z tych bram reprezentuje konkretny przepływ energetyczny w naszym ciele. No dobrze, a czy mogłabyś podać jakiś konkretny przykład odnośnie właśnie tego przepływu energetycznego? Tak wiesz, z polskiego na nasze, jak już sobie wcześniej rozmawiałyśmy, to bramy to właśnie nasze potencjały, to nasze energie, to nasze zasoby. I jeżeli bramy są w kolorze czarnym, to reprezentują te zasoby i energie, których jesteśmy świadomi, a te czerwone bramy reprezentują raczej to, co w nas ukryte, podświadome. Czyli na przykład podczas odczytu, jak opowiadam komuś o jakiejś specyficznej energii, którą ma w swoim projekcie, to często przy tych czarnych bramach jest tak, o, to wiem, to tak mam. Nie umiałam tego tak nazwać, ale to rzeczywiście bardzo pasuje do mnie. A często przy tych czerwonych bramach, tych nieuświadomionych, to jest takie, serio? To ja mam to w sobie, to ja mam taki potencjał i dlatego brama może właśnie też reprezentować potencjał. A, czyli tutaj są kolory. Tutaj też są kolory i właśnie jest kolor czerwony i czarny. No tak jak właśnie przy tych kolumnach, tak? Bo one stoją w tej kolumnie. W tej lewej czerwonej, czyli nieuświadomionej i w tej prawej czarnej, czyli świadomej. No i zapytałaś o przykład. No i weźmy na tapet bramę 33. To jest brama prywatności i to będzie taka osoba, którą będzie cechowało to, że musi się wycofać na chwilę. Musi się wycofać na chwilę, żeby przemyśleć sobie to, co wydarzyło się w życiu tej osoby, żeby pójść dalej i to będzie takie nawet bardziej widoczne albo bardziej jej potrzebne niż u innych ludzi. Ale to znaczy, że ta osoba po prostu od razu nie zareaguje w jakiejś tam sytuacji takiej nerwowej? Że nie podejmie od razu decyzji jakiejś, czy... Wiesz co, to też zależy od uwarunkowania, tak? Bo tutaj nie możemy patrzeć na bramę jako na osobny element tego projektu Human Design, bo czasami może zareagować od razu, bo na przykład będzie miała zdefiniowane centrum gardła i po prostu zawsze się wypowie i zawsze zabierze głos w sprawie, ale chodzi bardziej o to, że jej natura będzie skłonna do tego, żeby się na jakiś czas wycofać, przemyśleć sobie Przetrawić, coś. tak kolokwialnie Dokładnie, mówiąc. przetrawić i dopiero potem zebrać to w jakąś układającą się jak puzzle historię i będzie mogła się z tym podzielić ze światem dopiero wtedy. I tak z każdą bramą. Okej. No, a coś pamiętam też ze swojego odczytu, że właśnie one się mogą też ze sobą łączyć, prawda? Jak jedna wychodzi z jednego centrum, a druga z drugiego. Dokładnie. I to się wtedy nazywa kanał w Human Design i on właśnie łączy dwa centra energetyczne. Czyli tak jak powiedziałaś, z jednego centrum, wychodzi jedna brama, z drugiego druga i to tworzy ten zdefiniowany kanał. I ten kanał też możemy sobie wyobrazić jako przepływ energii i każdy kanał odpowiada za określony temat, umiejętność albo dar jakiejś osoby. Z jednej strony żałuję, że na początku tego odcinka, albo jeszcze naszego wcześniejszego odcinka, nie powiedziałyśmy, że dobrze by było sobie wygenerować taki graf, żeby teraz właśnie słuchać nas i żeby krok po kroku po prostu prześledzić sobie ten rysunek. Ale No to słuchaj, co? tak. Piękna duszo, pauza i jeżeli znasz datę urodzenia, godzinę urodzenia i miejsce urodzenia, to wejdź na jakąś stronę, na której możesz taki graf wygenerować i wtedy wracaj do nas. Dokładnie.
wróćmy do tematu jeszcze raz tych kanałów i czy mogłabyś podać nam jakiś przykład? Właśnie, żeby nie było tak na sucho, tylko konkrety. Ja mam na przykład zdefiniowany kanał 5-15, czyli kanał rytmu. I dzięki temu zrozumiałam, dlaczego mam taką ekstremalnie silną potrzebę kontaktu z naturą. Czyli jak mieszkałam w bloku w Warszawie, przy jednej z głównych alei, w małym, bardzo głośnym studio z widokiem na zatłoczoną ulicę, asfalt i kolejne bloki, to ja się tam po prostu dusiłam. Ja się dosłownie dusiłam. A teraz mam wreszcie ściany zieleni za oknem, za rogiem dosłownie pole, a zaraz za nim 3 parki, a kilkadziesiąt kilometrów od domu jeździmy sobie w Alpy i to jest mój taki osobisty raj i ja potrzebuję tego rytmu. I ciągle słyszę śpiew ptaków, uśmiecham się do każdego psa na spacerze, jak tylko mogę to tulę zwierzątka i czuję, że żyję. No i ten kanał rytmu też mi pokazał, że ja zrozumiałam dzięki niemu, dlaczego ja lubię cykliczność i przewidywalność. Bo ja lubię ustalony porządek, ale taki porządek w zgodzie z naturą i ja lubię ten rytm. Na przykład nie lubię zarywać nocy. Mam regularny rytm, jeśli chodzi o sen i osoby z tym kanałem, co jest ciekawe, mają też podobno dużą aurę i zostają zauważone. Nie wiem, czy to prawda, ale tutaj zawsze się śmieję z tego, jak to jest możliwe, że spośród kilkunastu osób stojących na przystanku ktoś zawsze podejdzie do mnie. 100% i mnie o coś zapyta. Wyczuwa dobrą energię, kropka. Albo tą dużą aurę właśnie. Czyli ten kanał rytmu. No to jest ciekawe, bo właśnie czuć tutaj to połączenie, tak jak mówisz, z tą Matką Ziemią, z tym jej pulsem. No tak to widzę. No, połączenie z naturą. I ja dzięki temu kanałowi rytmu zrozumiałam, dlaczego tak bardzo destrukcyjny jest dla mnie pośpiech i dlaczego ja tak bardzo odpoczywam na przykład w górach, gdzie ja mam to naturalne połączenie z naturą. I ciekawe, dla niektórych pośpiech to codzienność i jest dla nich nawet motorem do działania, lubią to tempo, akcje. A ja mimo tego, że zawsze pracowałam bardzo efektywnie i zawsze pracuję bardzo szybko, to najbardziej efektywna jestem nie goniąc. I to też o tym jest właśnie kanał rytmu, że musi ten rytm pasować do natury i do jakby naturalnego przepływu w Twoim ciele. Pięknie to brzmi. No i tak jest z każdym kanałem. Każdy z nich jest wyjątkowy i poznanie go sprawia, że mówimy od zawsze to wiedziałem, jeżeli kanał leży właśnie w obrębie tego, co uświadomione, albo mamy ten moment aha, nie? No bo on leży po stronie naszego projektu i łączy czerwone bramy i może być nieuświadomiony. No właśnie, no ale dobrze, coś jest nieuświadomione, ale jak my o tym już rozmawiamy, to nagle to w tym naszym grafie zmieni się w uświadomione? Nie zmieni się, ale wciąż liczy się ten pierwszy moment aha, tak? Ta pierwsza reakcja, że to nie było dla nas takie naturalnie wyczuwalne. Czasami jest też tak, że bramy mogą mieć też kolor i czerwony, i czarny jednocześnie i wtedy jakby sami decydujemy o tym, czy odczuwamy tę bramę i tę jakość jako naturalną dla nas, czy nie. Tutaj jest dawka ogromnej wiedzy. Można poczuć się troszkę takim przebodźcowanym. I tutaj od razu nasuwa mi się pytanie, czy masz jakieś rady, jak w ogóle zacząć? No ja zawsze powtarzam, że sama znajomość typu energetycznego i strategii zmienia życie. I taki przykład ode mnie. Ja jestem generatorem i mam strategię wait to respond. No i właśnie jak to przetłumaczyć? Czekaj, żeby odpowiedzieć. No właśnie, zaraz pytanie, ale na co? No właśnie na te możliwości, które daje Ci wszechświat, bo mi się tam właśnie wtedy zapaliła taka nie lampka, tylko wielka lampa. O ja, to ma sens. No bo przecież jak próbuję coś na siłę zmanifestować, to jakoś to nie idzie, a jak jestem otwarta na nowe możliwości i żyję w przekonaniu, że nic mnie nie omija, to otwierają się przede mną drzwi, przychodzą oferty, pojawiają się ludzie z prezentami w postaci pomocy lub wsparcia i nagle jest tak lekko. I mówimy tutaj o tych właśnie 4 typach. Dokładnie, Prawda? czyli ja już powiedziałam teraz o generatorach, którzy mają strategię wait to respond, czyli poczekaj, żeby odpowiedzieć. To wszystko
co ma Ci do zaoferowania życie i wszechświat, to przyjdzie do Ciebie, ale Ty nie masz tego manifestować, iść w zaparte, tylko być cierpliwym. Nic Cię nie ominie i właściwe możliwości, właściwe osoby pojawią się we właściwym momencie w Twoim życiu. No a teraz przechodzimy do projektora, którym jest Kasia. Tak, to jest drugi typ. I tutaj też dobrze jest powiedzieć, że nie ma ani dobrych, ani złych typów. Po prostu one są, można powiedzieć, neutralne. I ważne jest, żeby właśnie dowiedzieć się, jakim typem się jest. O to tutaj chodzi. I tak potwierdzam jeszcze raz, ja jestem projektorem i moją strategią jest czekanie na zaproszenie. Tak, Alicja? Dokładnie. Wait for invitation, czekaj na zaproszenie. No i tutaj właśnie pojawiły się na początku dla mnie schody, że jak to? Przecież ja zawsze wszystko Wiem najlepiej. wiem najlepiej. To tak z przymrużeniem oka. Ale pomogło mi to bardzo w zrozumieniu swojej natury, że ja naprawdę mam czekać na zaproszenie i że jak ktoś nie prosi mnie o złote rady, to ja po prostu siedzę cicho i czekam właśnie, aż ktoś wykaże taką inicjatywę i zapyta: hej Kasia, możesz mi w czymś pomóc? I wtedy ja mogę pomóc, ale nie wychodzę przed szereg, jak to robiłam praktycznie przez całe moje życie. No bo zachowywałaś się właśnie jak manifestor, jak typowy manifestor i nie bez powodu, dlatego, bo w większości jesteśmy wychowywani, jakbyśmy wszyscy byli manifestorami, a tych manifestorów jest tak naprawdę niespełna 10%. A to są te osoby, które mają jakieś pomysły, i właśnie mają no jakieś idee, jakieś koncepty, jakieś projekty i to są osoby, które mają podjąć decyzję i poinformować innych o tym, żeby nie było zgrzytu czy niemiłych zaskoczeń. I właśnie manifestorzy mają tą strategię to inform, czyli poinformować. No i został nam ostatni typ. No i ostatni typ to jest taka ciekawa sprawa, bo mamy też reflektorów. I reflektorzy stanowią niespełna 1% całej populacji. I to są takie osoby, które wszystkie centra energetyczne mają białe. Czyli to są osoby, które mają niezdefiniowane te centra energetyczne, czyli tak naprawdę przyjmują energię. Dostosowują się po prostu, tak? Do swoich... z kim się zadajesz, takim się stajesz? Tak, one są bardzo jakby ekstremalnie podatne właśnie na to uwarunkowanie, ale to są też wspaniali obserwatorzy. To są osoby, które patrzą sobie na to, co inni robią, czy co wymyślają i komentują. Po prostu ich zadaniem jest komentowanie rzeczywistości. Oni są tutaj po to, żeby się zachwycać albo być rozczarowanymi. I oni działają na zasadzie lustra dla nas wszystkich. No to teraz krótki test. Czyli mamy generatora, projektora, manifestora i reflektora. Brawo. Jeszcze jest manifestujący generator, O nie. ale to już naprawdę te 5 typów energetycznych. Ale tutaj taki czuję niedosyt, skoro wiemy, że jest 1% tych reflektorów, to proszę powiedz jeszcze na przykład ile jest takich projektorów jak ja. No i wiadomo, pozostałych. Bardzo uogólniając, 20% projektorów, 10% manifestorów i ogromna grupa generatorów, których jest około 70%. Wow. No, ciekawe. I tak teraz jeszcze podsumowując te typy energetyczne, to kiedyś czytałam w internecie takie bardzo fajne porównanie, żeby zapamiętać te strategie i to, że każdy z nas ma jakieś specyficzne zadanie, czyli manifestor jest po to, żeby wymyślić jakiś projekt i poinformować innych o tym. Generatorzy są takimi budowniczymi, którzy mają wykonać ten projekt solidnie i ustrukturyzowanie, i tak, żeby on miał ręce i nogi. Projektorzy to są takie osoby, tacy konsultanci, którzy mają być zapytani o radę, czy jak to zrobić, w jaki sposób to zrobić i jak to zrobić jak najlepiej. No i reflektorzy to jest ta grupa, która przyjrzy się temu całemu projektowi i oceni, czy dobrze nam poszło, czy nie. Idealnie, teraz to naprawdę ma ręce i nogi. Ja wszystko sobie wyobraziłam. Super.
Dobrze, czyli już wiemy, jakim typem jesteśmy, to powiedz nam, co dalej? Jaki jest kolejny krok, żeby tak wejść jeszcze głębiej w Human Design? Kolejnym krokiem byłoby poznanie swojego autorytetu. No i tutaj nie chodzi o autorytet zewnętrzny, tylko znowu wchodzimy w głąb siebie. Dokładnie. Chodzi nam o autorytet wewnętrzny, czyli sposób, w jaki podejmujemy decyzje. I ten autorytet wewnętrzny może być ulokowany w różnych centrach energetycznych. I ja tutaj znowu podam na swoim przykładzie. Ja mam na przykład autorytet w splocie słonecznym, w centrum splotu słonecznego. I jest on oparty na fali emocjonalnej. I tutaj też bardzo zrozumiałam swoje emocje i czemu ja spontanicznie nigdy nie podejmuję decyzji. Bo właśnie kiedy się ma autorytet wewnętrzny w splocie słonecznym, to trzeba odczekać. To trzeba właśnie płynąć na tej fali emocjonalnej i zrozumieć, że my potrzebujemy chwili, Tak, czasu na to. żeby podjąć Żeby właściwą decyzję. Natomiast Kasia, ty masz... Tak, co jest całkiem przeciwne, tak? Dokładnie. Bo ja mam w śledzionie i jestem połączona z intuicją i po prostu nie potrzebuję właśnie tego czasu, działam, można powiedzieć, impulsywnie. Intuicyjnie. Aha, W okej. tu i teraz. I nie potrzebuję też jakby analizować tego za długo, albo pytać i szukać potwierdzeń na zewnątrz. Dokładnie. A jeszcze innym autorytetem będzie sakral, czyli tak po polsku w brzuchu. I autorytetem wewnętrznym takiej osoby będą takie jakby dźwięki z brzucha, że aha, no. I to są takie sygnały z ciała, również bardzo spontaniczne, dające odpowiedź w tu i teraz. Wow. I jak taka osoba, jakaś osoba ma autorytet wewnętrzny właśnie w sakralu, to warto jej zadawać takie pytania zamknięte, na tak, nie. I wtedy ta osoba od razu zareaguje jakby z automatu. Ciało zareaguje. Tak, ciało zareaguje i te takie nasze pierwotne wewnętrzne głosy będą tą właśnie właściwą odpowiedzią, która znajduje się w tu i teraz. I dlatego takie osoby widzą ofertę i mówią na przykład biorę, nie? A osoby, które mają autorytet wewnętrzny w splocie słonecznym, zawsze powiedzą, muszę się z tym przespać. Powiedziałyśmy tutaj o 3 autorytetach, a ile jest w sumie? W sumie jest ich 8. Okej. I jeżeli kogoś interesuje, jaki ma, no to spójrzcie sobie na swój projekt w Human Design. No i w internecie też znajdziecie bardzo dużo informacji na temat autorytetów wewnętrznych. Pięknie. Dobrze, czyli znamy swój typ energetyczny, strategię i autorytet. Czy coś jeszcze jest nam potrzebne? To są takie podstawy, ale jeżeli to nas nie satysfakcjonuje, czyli chcemy wiedzieć więcej, to w Human Design zawsze możesz iść w głąb. I na przykład kolejnym krokiem byłoby poznanie swojego profilu, ale na profilu się nie kończy, bo mamy też ten self-team, czyli temat ja, temat nie ja, krzyż inkarnacyjny i te bramy i kanały, o których już mówiłyśmy i można naprawdę z tego grafu jeszcze bardzo dużo wyczytać. No ale tak jak mówiłyśmy, ten odcinek jest po to, żeby pokazać możliwości Human Design i z czym to się w ogóle je, a jeżeli chcesz, piękna duszo, pójść w głąb, no to zapraszamy. Tak, droga jest otwarta. Więc może zapytam jeszcze na koniec, czy ten odczyt jest taki nam nadany na stałe, czy on jednak ewoluuje? Bo jak my z nim pracujemy, właśnie czy można z nim pracować? Czy on jest taki, wiesz, plastyczny, taki flexi? Ja bym powiedziała, że trzeba z nim pracować, ale wracając do Twojego pytania, graf się nie zmienia. Dlatego jest to instrukcja obsługi na całe życie i dlatego tak wielką wartością jest znajomość tej instrukcji. Natomiast ewoluujesz Ty jako osoba, jako dusza, jako osobowość i podczas takiego odczytu wiele rzeczy Ci klika. Zaczyna być lżej, bo już wiesz, o co Ci chodzi. Zaczynasz wchodzić głębiej i wiesz, na czym się skupić, nad czym popracować i dlatego idziesz dalej, rozwijasz się, bo nie błądzisz po omacku, tylko już znasz kierunek, masz jakiś punkt zaczepienia. A o to właśnie w tym wszystkim chodzi, żeby znaleźć jakieś narzędzia, które pomogą nam w tym powrocie do siebie. Temat nie jest wyczerpany, bo mogłybyśmy mówić o nim godzinami. Chyba ty. Ja mogłabym tylko pytać.
A tak na poważnie, jeśli czujesz, że coś Cię woła, że to jest coś dla Ciebie, najlepiej skontaktuj się z Alicją na Instagramie, a ona na pewno udzieli Ci informacji. Zapraszam do kontaktu. Link do mojego profilu na Instagramie jest w opisie odcinka, a także w opisie naszego podcastu. No to co? Żegnamy się na dzisiaj. Życzymy Ci pięknych podróży w głąb siebie i do usłyszenia za tydzień. Cześć! Pa!